Siemanko moi mili, no Petrolhead number one i test BM-eczki, wszystko jest spójne. Ojejku, jejku, przecież BM-eczki to bardzo fajne samochody, no szczególnie takie, proszę bardzo. Całkiem taka, kurczę, no rzezimieszkowate. Konkurencja dla CLS-a BMW 640D Gran Coupe w bardzo, ale to bardzo bogatej konfiguracji. Proszę bardzo, to jest lakier nawet, nie okleina, taka satynka. Dieselek, silnik po programie. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, zmierzymy go raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. Jest on na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Szóstka w cabrio tej generacji była kiedyś na kanale, 650 i 450 koni i też był w niej program. W nadwoziu Gran Coupe również 640 i bardzo zadbana, chociaż tak skromniej wyposażona. Także tutaj jak mamy 6-cylindrowego diesla pod maską, te wszystkie egzemplarze się nie wykluczają. W BMW jeśli chodzi o czterodrzwiowe kupejki jest identycznie jak w Audi czy też w Mercedesie. Bo tak, Mercedes CLS to po prostu E-klasa zmodyfikowana w ładnej obudowie, a Audi A7 to A6. I tutaj też w zasadzie z grubsza do czynienia mamy z F10, tylko w takiej dużo bardziej atrakcyjnej obudowie. Znaczy mi F10 bardzo się podobają, no ale tutaj, no matko święta. Ale mówię jeszcze ta felga, ten lakier M-pakiecik. No jest takie hamidło, chociaż właściciel absolutnie hamidłem nie jest. Moi mili, auto wyprodukowane zostało w 2014 roku i jest to konfig na bagatela. 574 tysiące złotych. Kurczę, matowy lakier swoją drogą kosztował 19 tysięcy złotych, ale czy to na przykład, no nie wiem, dociągi, panoramiczny dach, head-up, czy nawet tempomat aktywny z radarem oraz night vision. Proszę bardzo, jakie tutaj oczko. Szóstka Gran Coupe jest oczywiście poprzedniczką ósemki Gran Coupe. Oba te modele mi się bardzo podobają, no i w zasadzie mają takie zbliżone proporcje. Jedynie design, czy to ósemki, czy szóstki, no jest jakby dopasowany pod swoje lata, pod aktualne trendy panujące w BMW. Nie no, dobrze ten wóz wygląda. Chyba to jest jeden z ładniejszych modeli generacji F. Auto w tej konfiguracji waży 1945 kg, chociaż z tym wyposażeniem to raczej ponad 2 tony, no bo jest napchane. Długość 5 metrów i 7 mm. Jest to kawał auta. Dobra, zajrzymy tak na szybko do bagażnika. Bagażnik ma 460 litrów. Kształty całkiem foremne, ramiona chowają się nam pod tapicerkę, po bokach schoweczki. Znaczy po tej stronie mogłoby się wydawać, że nie ma schowka, ale proszę bardzo, tutaj jest apteczka. Zamykamy. O kurczę, akurat nie ma elektrycznego zamykania bagażnika, ale jest keyless, no i tak jak wcześniej Wam wspomniałem, dociąganie, ale jak tak nie skorzystamy z dociągania, otwierając dostrzeżemy tutaj, proszę bardzo, emblemat Gran Coupe, bardzo dumnie, ładnie to wygląda, fajny smaczek. Oczywiście listwy są czarne, fabrycznie, shadow lining, są one w połysku, no i proszę, tutaj skóra, tu skóra, właściwie nie. Tutaj nie ma skóry, ale tu jest miękkie. I kabina pasażerska, przestrzeń z tyłu. Zwróćcie uwagę, jak pięknie mamy tutaj ukryte izofixy. Proszę bardzo, na taki zameczek. Jest to ogólnie też konkurencja dla Panamery, aczkolwiek no tutaj nie ma aż tak dużo miejsca, jeśli mowa o dwóch dwumetrowcach. Wykonanie jest bardzo ładne, no bo zobaczcie, tutaj mamy nawet z tyłu skórki. Ten element, z którego wychodzi pas, też jest bardzo ładny. I tutaj tunel środkowy z nawiewami. Skórki, skóra. Ale w Panamerze jednak to jest z tyłu troszeczkę więcej miejsca. Też jest ona bardziej garbata i myślę, że to jest taka zależność, jeśli o to chodzi. I tutaj jeszcze podłokietniczek, uchwyty na kubeczki, schowek i kabina pasażerska, część przednia. Tu jest fajnie to narysowane. Tunel jest płynnie, bardzo ładnie połączony z deską rozdzielczą. Mi się wydaje, że w ósemce Gran Coupe jest podobnie. Już teraz nie pamiętam. No, miejsce kierownika tego pojazdu. Proszę. Też tutaj wszędzie skórzyska. No podsufitka akurat nie jest skórzana, ale jest czarna. I całkiem duże okno dachowe. Z tej perspektywy dobrze je widać. Dobra, myślę, że możemy przejść do przodu. Tutaj tak jak z tyłu, do połowy jest skóra i tutaj jest taki przyjemny materiał. Właściwie to jest taka lekka gąbeczka, ale no, jest ok. I cała wnęka jest wyflokowana jakby nawet od wewnętrznej strony. Mega. Fotele z przodu, elektrycznie regulowane, z pamięcią oczywiście, proszę bardzo, nawet są one tutaj łamane u góry. Złe naciskam. To jest pompowanie boczków. I tutaj, w tym miejscu, stąd będzie, myślę, że widać, proszę bardzo, tutaj jest to łamanie. Szóstka Gran Coupe, ale wydaje mi się, że to są fotele komfortowe, w których, jak to na BMW przystało, siedzi się komfortowo. Pozycja za kierownicą. Czekajcie, może odpalimy sobie po prostu samochód. Kierownica nam wyjedzie.
Nie, już ruszyłem, no to nie wyjedzie. Nie bójcie się, taka pierdoła, tak jak ostatnio w Makanie było, że po prostu czujniki ciśnienia w kołach nie są zaprogramowane. No trzeba byłoby to zrobić ewentualnie. I pozycja za kierownicą, wszystko spoko. Od razu się wygląda jak taki rzezimieszek. Bawarski rzezimieszek. Bawarski rzezimieszek. Liczniki LCD, w zależności od trybu jazdy, zmieniają się one tutaj. Proszę bardzo, Eco Pro, no to takie niebieskie. Comfort Plus, Comfort Sport i Sport Plus. No dobra, ale dajmy sobie na komfort, wyglądają tak najbardziej elegancko. Jeśli wciśniemy tutaj, proszę, manetka BC, no to komputer pokładowy jest na dole. Wszystko jest proste, jasne, klarowne. Może jest to LCD, ale wygląda bardzo ładnie, tak tradycyjnie. Kierownica z grubym wieńcem, bicepsy, łopaty, trzynamienna, sportowa, ładnie wygląda. Taka typowa kierownica z BMW, bardzo dobrze leży w dłoni. Czy tutaj mamy ekran już dotykowy? Chyba nie mamy. O, będę musiał wytrzeć później. No system multimedialny, to co ja Wam tutaj będę pokazywał? Taki normalny, starszy BMW-owski system. Boże, gdzie ja wchodzę? Zbłądziłem. Wyświetlacz head-up na przykład. O, info o pojeździe. Wskaźniki sportowe. Proszę bardzo, do 400 koni mechanicznych. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj będziemy? Skórka, wszystko to jest miękkie. Tutaj również, a w tym miejscu też. Proszę, schoweczek. Miękko nam opada, ale nie będziemy grzebać. Prywatne rzeczy właściciela. Jest cały flokowany schowek. I tutaj cyk. Może odpalimy klimatyzację. A, mierzyliśmy raceboxem, no to wyłączaliśmy wszystko. Normalny, tradycyjny panel. Tutaj ten element jest jakby też taki satynowy. Pełno fizycznych przycisków. Wszystko wygląda to na łatwe w obsłudze, jest łatwe w obsłudze, ale po prostu tak elegancko, klasycznie, aczkolwiek też jakoś nie trąci myszką w zasadzie. Nie wygląda ten samochód jak na jakiś starodawny w środku. Proszę, jakie tu pokrętło od obsługi iDrive'a, a ten panel wygląda też tak BM-owsko tradycyjnie, jak w każdej BMC w zasadzie, no. Co tutaj jeszcze mamy? Ok, kieptacka, to tak trochę jak w Mercedesie. Oczywiście tutaj gałęcjusz, no to taki joysticzek. No, proszę. Gasimy i myślę, że co? Przejdziemy sobie pod maskę. Znaczy przejdziemy pod maskę, co ja w ogóle mówię? Zajrzymy. N57 Twin Power Turbo, czyli po prostu 6-cylindrowy, 3-litrowy turbo, biturbo dieselek, bo dwie turbinki. W serii 313 koni mechanicznych, 630 Nm. Skrzynia ZF 8 HP i ten silnik radzi sobie z tą budą jak najbardziej. Jak mamy tutaj tak fajną skrzynię biegów i napęd X-Drive, no to proszę, śmieszne jest tutaj zużycie paliwa. Właściciel do mnie przyjechał z Wrocławia, a nie pędził. 6.0 spalanko. Ale wiecie, no te silniki dużo nie palą, warto w nich też zrobić rewizję panewek. Tutaj właściciel to zrobił. No ogólnie sobie tutaj przed próbą autostradową sprawdził samochód. W serii przyspieszenie do pierwszej setki, jakie deklaruje producent, to 5,3 sekundy, prędkość maksymalna 250, ale jakoś mamy tu program na 394 konie mechaniczne oraz 766 chyba newtonometrów. Wóz zbiera się oczywiście lepiej, chociaż jeśli chodzi o procedurę, to tak wyczułem, że chyba nie ma tutaj programu skrzyni biegów, a fajnie by to siadło, jakieś takie, nie wiem, XHP na przykład Stage 3. Wiecie, po czym to zauważyłem? Biegi fajnie się zmieniają, ale po prostu procedura jest taka jakby łagodna, tak na bezpiecznie zrobiona, chociaż i tak jest lepszy wynik do setki niż był. I prędkość maksymalna, no cóż, podobno kagańczyka tutaj nie ma. Znaczy jest, ale w formie przykrego wspomnienia. Dobra, to co? Ja wsiadam za kółko i myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. Próba autostradowa, zapraszam. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Proszę bardzo, dźwięk silnika. Sam czego nie robiliśmy, bo z jednej strony ten wóz nie brzmi jak V8 i nie ryczy nie wiadomo jak, ale z drugiej strony 6 cylindrów w dieslu. Brzmi już całkiem sympatycznie. Tak miękko, przyjemnie. No na razie będziemy jechać z włączoną klimatyzacją, co od razu tryb sport. W komforcie fajny jest ten licznik właśnie ze wskazówką, to wyskalowanie, bo w sporcie no to będziemy mieli tutaj, a nie, coś takiego. W sumie to będzie ok nawet. No dobra, skupiam się na jeździe. Skrzynia biegów na S. No i ograniczenie do 80. I tutaj za chwilę odwołanie, od razu wyłączam klimatyzację i za tym znakiem myślę, że dziabniemy sobie 100-200.
i proszę bardzo, 13,87. Jest to bardzo spoko czas. Patrząc z perspektywy, no przykładowo, co takiego można byłoby porównać S7 jak miałem, ale to było V8 biturbo. No to i mocniejsze była. I no to jakoś 11,6 sekundy 100-200. Jednak tutaj w dieslach, no to jest troszkę inaczej. No wiecie, benzynowa V8, no to też nadrabia tutaj wielkością silnika po prostu. Dobra, tutaj takie bujnięcie sobie zrobimy w stylu luźnego Ryszarda. Nie cisnę do dechy. O i tutaj dwa auta obok siebie jadą, mogą się zacząć wyprzedzać, także trzeba zwolnić. No właśnie, widzieliście? Prawie chciał tutaj Niemiec wyjechać, a Niemcy, pamiętajcie, nie patrzą w lusterkę. Dlatego, moi mili, jak ciśniemy do dechy, to pokornie i nic na siłę. Niestety, ale czasami trzeba myśleć za innych. Dobra, tutaj na chwilkę włączymy sobie klimatyzację. Taki przelot, wiecie. Wspinamy się na odcinek specjalny. Napędzamy się dosłownie po trochu. No i tutaj wyłączymy klimę i decha. I damy 8 bieg. Dobra. I musimy hamować. 260 km na godzinę według GPS-u już było. Także kagańczyka tutaj nie ma. Już się morda cieszy. Może 200-250 od razu się zbada? Dobra, tu musimy hamować. Ja się boję tutaj, bo ciężarówka jedzie. Ktoś może zacząć wyprzedzać. Nie. Lepiej sobie zwolnić do takich bezpiecznych 220 km na godzinę i się nie stresować. Teraz w sumie możemy się tak nabujać, troszeczkę pobujać na 8 biegu, ale nie cisnąc do dechy. Nie wiemy, jaki będzie ruch z naprzeciwka, ale widzę tutaj samochód ma naprawdę płuco. Kickdown będzie? Nie. Kickdowna nie ma już przy tej prędkości. No i dobra, i tutaj deska. Dobra, 269 km na godzinę. I ja odpuszczam, bo za chwilę zjazd. Kurczę pieczone, tak zajrzałem na prędkościomierz, wiecie, mi kamerka tutaj zasłania, ja zawsze podgląd mam na prędkość realną według GPS-u. 263 pokazywał cyfrowy prędkościomierz. Nie wiem, widocznie poza skalą już pojechaliśmy. No nie pokazuje wyższej prędkości, szybko soundcheck. No i proszę bardzo. Tak jak mówiłem, miękki dźwięk 6-cylindrowego dieselka, jeśli mowa o prowadzeniu. Troszeczkę czuć wagę tego samochodu. W trybie sport on się usztywnia, ponieważ ma tutaj zawieszenie z możliwością regulacji sztywności. Dobra, tutaj nie wiem, czy 100-200 będziemy mierzyć, bo jest z jednej strony pod wiatr, a z drugiej trochę ruch, ale no zobaczymy. Zobaczymy, wjeżdżamy na autostradę. Nie, tutaj będzie ciężko, wiecie. W zasadzie mamy jeden pomiar już. No, wiatr był taki troszkę w tył, troszkę z ukosu. Jest ok. Myślę, że tutaj możemy się skupić na prędkości maksymalnej, ale to już tak naprawdę po prostu będziemy sobie... Ja na razie włączę klimatyzację, żeby mi tutaj kamery nie spuchły. Dobra, jaśnie pan dał radę zjechać. Ale to z bólem, naprawdę z bólem. No widzicie, są i tacy. O, za mną tutaj nawet ktoś się chce przyłączyć chyba. Ale będzie ciężko. No Opel Astra, no to raczej ciężko będzie miał. No tutaj nie musimy deptać do dechy. Nawet nie wyłączam klimatyzacji.
Pamiętam, jak pod testem Cybertrucka mi pisaliście: o, będzie mierzył 0-100, wyłącza klimatyzację. Widać, że graciarz. Nie no, szczerze mówiąc, w każdym samochodzie jakoś tak z przyzwyczajenia wyłączam klimatyzację, jeśli robię pomiary. No widzicie, no taki luźny Ryszard, lecimy sobie 200-220, ale no jest trochę ruch. Też nie możemy tak depnąć bez opamiętania. No widzicie, jeden samochód, drugi samochód i tak troszkę za duża intensywność po prostu tych samochodów jest. Za blisko siebie wszyscy jadą. O, 270 praktycznie już było, 269. Prawdopodobnie byśmy bujnęli się jeszcze troszeczkę. Ta prędkość maksymalna była osiągnięta na równej drodze. Nawet tam jest, pamiętam, jak tak kiedyś mierzyłem, 0,3% pod górkę. Dobra, moi mili, nie będziemy już tutaj dalej próbować. Maszyna pokazała, na co ją stać. To tak jak mówiłem, no, gdyby nawet troszeczkę z górki było, te 270 byłoby tutaj normalnie do złamań. Może nawet na równej drodze, jakbyśmy tak się mieli po prostu większy dystans. Może jakby też było trochę chłodniej, no jest 30 stopni na plusie teraz. Wiecie, to już istotne rzeczy są. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, próba autostradowa, pomiar race, wszystko Wam się niesamowicie podobało. Pakiet petrolheadowy. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.